Witajcie kochani, dzisiaj będzie trochę nostalgicznie, bo mam dla was kolejny odcinek Macadamia Girl Inspiruje i ponieważ dostałam od was taką ilość pięknych maili, że aż ciężko mi było wybrać. Natomiast to, co Gosia do mnie wysłała, myślę, że podsumuje w dzisiejszym filmie część waszych wiadomości i będziecie mogli się odnieść do tego, o czym porozmawiamy. Gosia zatytułowała swojego maila Czarna wdowa, a może jednak nie. I teraz przeczytam wam, co ona do mnie napisała. Witaj Tamaro, ja nazywam się Gosia. Chciałam ci tylko podziękować. Krótko opowiem dlaczego. Od urodzenia byłam małą artystką, uwielbiałam malować się kosmetykami mamy, bawić się w modelkę. To zupełnie jak ja. To było moje hobby, przebierałam się kilka razy dziennie i z tego właśnie byłam znana. Uwielbiałam kolory. A poza tym uwielbiałam też rysować, projektować modę, rysować kolorowe panie i odlotowe buty. Jednak kiedy zaczęłam dorastać, straciłam zupełnie ten zapał. Stałam się czarną wdową, stąd tytuł maila. Dlaczego? Bo przyszła na to moda. Wciągnęłam się w nurt młodzieżowych stylów i wtopiłam w tłum. W mojej szafie dominowała czerń i szarość. Znienawidziłam kolory, mimo że mam ciemną karnację i dobrze mi w ciepłych barwach. Co ciekawe, nawet mój chłopak zauważył, że się zmieniłam i powiedział, że powoli przestaje mu się podobać ta inna, bezbarwna Gosia. Nie on jeden. Stałam się zamknięta w sobie, straciłam koleżanki i poczułam się nieobecna, wredna. Czerń dodawała mi groźnego wyrazu twarzy, czułam się niesympatyczna, nielubiana, ponura. Wtedy też rozstałam się z nim. W końcu zauważyłam ciebie. I tu się zaczyna historia. I zaczęłam powoli obserwować z zaciekawieniem i z podziwem. Widziałam w tym troszkę siebie sprzed paru lat. Taką odważną, kolorową modeleczkę, za jaką lubili mnie inni. Zrozumiałam, że wcale nie jestem czarną wdową. To po prostu nieświadoma presja rówieśników zrobiła ze mnie kogoś, kim nie jestem. Wszystko przez potrzebę akceptacji u nieznaczących przecież dla mnie ludzi. To takie puste. Dziękuję ci, bo to właśnie dzięki tobie zrozumiałam wiele ważnych dla mnie spraw. Konsekwencji czego wywaliłam w końcu wszystkie czarne rzeczy, a szafę wypełniłam kolorowymi sukienkami, koszulami, spódniczkami. Teraz na nowo czuję się kobieca. Wzruszyło. Czekajcie. No, jak się okazuje, nie mam serca z kamienia. W konsekwencji czego wywaliłam w końcu wszystkie czarne swetry, a szafę wypełniłam kolorowymi sukienkami, koszulami i spódnicami. Teraz na nowo czuję się kobieca, atrakcyjniejsza i lepiej odbierana przez innych. Znowu zeszłam się z moim ukochanym chłopakiem, jej, który kocha mnie 100 razy bardziej niż wtedy, kiedy byłam czarną wdową. Ludzie bardziej pozytywnie mnie odbierają i to niesamowite, jak można się czuć dobrze, po prostu będąc sobą. Nie wiem, czy w ogóle to przeczytałaś. Tak, przeczytałam i jak widziałaś, wzruszyłam się tak bardzo, że nawet kręcąc vloga nie dało się tego ukryć. No list jest mega, nie będę ukrywać. Ale jeśli tak, to cieszę się i dołączam 2 obrazki sprzed paru lat. Odzwierciedlają mnie w dość humorystyczny sposób i dedykuję je tobie, bo jesteś taka przesympatyczna i niezwykła. Dziękuję ci, Gosiu, wy teraz możecie podziwiać te ilustracje na ekranie. Rzeczywiście, no widać tą artystyczną duszę. I no mega ci dziękuję za ten list. To, co jest w nim najpiękniejsze, to to, że Gosia tak naprawdę ubraniami pokazuje, jakie przemiany w niej zachodziły, jak razem z zewnętrzem zmieniało się jej wnętrze. I to nie chodzi o fakt, że czerń jest w ogóle dla smutasów, ja się śmiałam, że to nie chodzi o to, że czerń jest kolorem pogrzebowym, jak ktoś się ubiera na czarno, to na pewno jest niesympatyczny. Tylko chodzi o to, że jeżeli macie taką osobowość, która jest bardzo kolorowa, bardzo artystyczna, gdzieś tam zawsze na przykład kręciły was takie klimaty, to nie oblekajcie się w czarne całuny, w rzeczy, które do was nie pasują, tylko dlatego, że na przykład akurat jesteście w danym środowisku i chcecie się dopasować, bo o tym jest ten mail, bo nie o tym, że Gosia od zawsze była minimalistką i kochała czarne rzeczy i przez to jest zła i smutna, tylko właśnie o to, że była zawsze kolorowa, a gdzieś tam zaczęła się dopasowywać i zatraciła w tym wszystkim siebie. I tego was uczę, po to jest właśnie ten blog tak naprawdę, bo moda jest dla mnie tylko jakimś językiem komunikacji. Ubrania to tak naprawdę sposób, w jaki ja z wami rozmawiam, a to, że to właśnie są ubrania, że je można kupić, to jest inna historia. W ten sposób możecie wyrażać siebie. Jak na przykład idziecie ulicą i ktoś zobaczy, że jesteście w kolorowym płaszczu, to od razu sobie pomyśli, że to musi być jakaś sympatyczna osoba, jakaś taka, która się nie boi świata, nie boi wyzwań i
O to w tym chodzi. O to, żebyście pamiętali, że tak jak was ludzie gdzieś tam zobaczą, zanim w ogóle będą mogli was poznać, tak będą o was myśleć i warto przykładać uwagę do tego, jak wyglądacie. Nie traktujcie tego jako coś próżnego, jako coś zupełnie nieistotnego, bo tak nie jest. Zawsze jest mowa o pierwszym wrażeniu, które jest kluczowe i życie tak funkcjonuje. I dziękuję Ci, Gosiu, za tego pięknego maila. Ja mam nadzieję, że jest takich osób tam więcej, którym ubrania trochę pomagają wydobyć z siebie energię, chęć do życia i dzięki temu, że fajnie się ubieracie, jesteście też fajnie odbierani przez innych, ale przez takie osoby, które uwielbiają was za wasze cechy charakteru, za to, jacy jesteście, a nie za to, jacy chcieliby, żebyście byli. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek i przede wszystkim tobie, Gosiu, za to, że napisałaś, że podzieliłaś się swoją historią i muszę przyznać, że dzięki takim mailom, które wy wysyłacie, wiem, po co to robię. Nawet ja mam czasami takie dni, kiedy mam ochotę naciągnąć koc na nogi, po prostu schować się przed światem i zarzucić poduszkę na głowę. Tak, zdarza się to nawet mnie, ale dzięki takim mailom mam nieustającą energię i motywację, żeby tworzyć dla was, robić relacje, pisać i za to wam na maksa dziękuję. I trzymam kciuki za wasze przemiany, za wasze historie i czekam, wysyłajcie je na macadamiangirlinspiruje@gmail.com. Macie poniżej adres mailowy podany w opisie, także zapraszam i zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam!